Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie skupimy się, czy lepiej ścinać takie drzewo samemu, czy lepiej czasami zlecić to komuś innemu. Także zapraszam na film. Jak widzicie, zostało ścięte jedno drzewo, ale pomimo tego, że mam maszynę do cięcia, to takiego zadania ja osobiście bym się nie podjął. Z tego względu, że jeżeli chodzi o akrobatykę, no to i alpinistykę, raczej nie posiadam doświadczenia w tej kwestii. Tu jak widzicie, same te pnie tutaj ścięte to mają około 12 metrów wysokości. To było jedno tutaj z wyższych drzew w okolicy, plus minus, a z gałęziami to myślę, że to mogło być nawet 16 do 20 metrów. Gdybym ścinał to ja, to stanowiłoby to zagrożenie tutaj na okoliczne dachy, jak również dach naszego domu. Także moim zdaniem lepiej troszkę odżałować pieniędzy i zapłacić fachowcowi, który to zrobi profesjonalnie, niż narażać się samemu. Tym bardziej, jeżeli nie mamy doświadczenia. A to może taka samodzielna praca skończyć się w następujący sposób. Także dzisiaj sobie zajrzymy na kanał Wycinkarze i zobaczymy, jak powinna wyglądać taka praca zrobiona przez profesjonalnie zajmującą się tym osobę. A też pamiętajcie, że nawet w Polsce ginie nawet do 30 osób rocznie, jeżeli przy wycince drewna, i niejednokrotnie są to profesjonaliści. Także moim zdaniem lepiej jest zapłacić, niż narażać własne życie. Ktoś ścinał pierwsze duże drzewo samemu, to wie, o czym mówię. Jako że nie udało mi się sfilmować samego procesu, byłem w tym czasie w pracy, dzięki pomocy kolegom z kanału Wycinkarze udało mi się Wam to pokazać. Możecie zajrzeć też na ich kanał, link pojawi się na końcu filmu. Jak widzicie, trzeba wykazać się pewnym doświadczeniem i tężyzną fizyczną, żeby dokonywać takich akrobatycznych wycinek. Pamiętajcie też, żeby zadbać o kwestie administracyjne, pozwolenie na wycinkę drzewa. Jak to mówią, życzliwych sąsiadów nie brakuje. My zdecydowaliśmy się na opcję minimum, czyli przyszedł fachowiec, ściął drzewo i tyle. Kosztowało to u nas około 30-40% ceny całkowitej, czyli z uprzątnięciem całego bałaganu po wycince. Tu akurat tej pracy podjąłem się sam. Wiecie, mamy kominek, a tego drzewa nazbierało się jakieś 2-3 metry przestrzenne. Jak przesnie zaspokoi to z 50% naszych potrzeb w sezonie zimowym. No, także jak widzicie, tyle się tej biomasy od sąsiada nazbierało. Taki pełen woreczek. Drewna troszkę też. No a tutaj jeszcze oczyściłem parking z tego względu, że jakby się komuś zapomniało, żeby samochodu się nie skasowało. Także myślę, że tu jest tak w miarę bezpiecznie. No a tutaj z tą resztą i z tamtą to myślę, że mi zajdzie kilka dni, żeby to tutaj uprzątnąć, przerobić na jakieś właśnie takie kawałeczki do suszenia. Bo jest tego od groma i trochę po prostu. Także to było naprawdę wysokie drzewo, ale niestety przy panujących tu wiatrach, jak gdyby upadło na dom, no to wiecie, to szkody by mogły być niemałe. Tak, całą tą drobnicę przerobiłem piłką ręczną Stanleya. W pracy cały czas pracuję z głośnymi maszynami, także potrafię docenić ciszę. A przy okazji mały fitness, jak to mówią, przyjemne z pożytecznym. Takich woreczków z małą drobnicą wywiozłem na śmietnisko około 6 sztuk. Także przestrzennie też trochę tego było. Także jak widzicie, finalnie się nazbierało z 1,5 paletki drobnicy. Ta paleta ma, nie wiem, 1,40 m wysokości, 1,50 m. No a jeżeli chodzi o resztę pni, no to sobie je wykorzystam do jakiegoś mojego projektu.
ale o tym może w następnych filmach. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Czasami wracam do domu i żona twierdzi, że ma dla mnie jakąś pracę. Dzisiaj na przykład jest to kwestia uporządkowania tego tutaj ściętego drzewka. Jak widzicie, roboty od groma i trochę.